Hej, tu Sysia, witajcie na kanale Red My Lips Art w tygodniu makijaży. Dzisiaj bierzemy sobie pod lupę paletkę od Oden's Eyes Crystal. To jest pierwsza w ogóle paletka Oden's Eye, jaką mam w rękach, jaką będę używać. Marka odezwała się do mnie jakiś czas temu z propozycją przesłania mi takiej palety, a że już dawno chciałam wypróbować tą markę i ją przetestować i sprawdzić i wzbogacić swoją kolekcję marką Oden's Eye, jako marką indie, no to oczywiście zgodziłam się i pomyślałam, żebyśmy nagrali sobie właśnie tydzień makijażu, bo paletka jest duża, jest kolorowa, więc no aż się prosi o tydzień makijaży. Mega się jaram, bo znowuż rozwijam swoją niszową kolekcję marek indie i bardzo się z tego cieszę. Paletka w środku prezentuje się w ten sposób. Mimo że paletka nazywa się Ice Crystal, jest taka inspirowana zimą, to widzimy tutaj sporo kolorów, sporo pasteli i tak z początku wiecie, no może wydaje się, no okej, no przecież to są takie wiosenne kolory, letnie, ale tak naprawdę jak patrzę na tą paletkę, to ja widzę te takie zimowe wschody i zachody słońca. No nieraz rano człowiek się budzi i widzi biel i troszkę takiego fioletu i odrobinkę żółci i pomarańczu i faktycznie są to takie zimowe kolory, tylko jest to taka trochę inna interpretacja. Właśnie mi się kojarzą w szczególności ze wschodami, zachodami słońca w takim śnieżnym krajobrazie. Ogólnie mamy tutaj 24 cienie, z czego 12 matowych i 12 błyszczących o różnej formulacji. Mamy tutaj takie bardziej gładkie perły, mamy takie drobinkowe, mamy też tutaj multichrom, na przykład Emerald Mist, który jest zielono-różowo-brzoskwiniowy, przepiękny, więc różnego rodzaju błyski, różnego rodzaju formulacje, które chciałabym ogromnie sprawdzić. Przede wszystkim to, jak pracuje się matami, jak się je blenduje, jak się je łączy, jak się je rozciera, ale też, żeby zobaczyć, jak pracuje się tymi błyskami. Także jeżeli jesteście ciekawi, co można zrobić za pomocą tej konkretnej palety, jakie makijaże można stworzyć, albo po prostu szukacie inspiracji na mniej więcej taką kolorystykę, no to gorąco zapraszam Was do oglądania, bo będzie co oglądać. Zapraszam. Zaczynamy sobie dzisiaj z grubej rury, polecimy z tym przepięknym, ciemnym błyskiem. Byłam przed chwilą na spacerze z pieskiem, jest minus 14, jeszcze widzę, że mam takie, wiecie, pultynki różowe. Na powiekach mam już bazę, zaczynam w takim razie od Obsidian Gleam. Zobaczcie, jaki jest przepiękny. I nakładam palcem na całą powiekę. No piękny jest ten cień, trzeba tylko go fajnie rozpracować. I ta baza jest taka... No ona nie jest taka typowo czarna, jakby coś między szarością a bardzo ciemnym brązem, ale też ma taką nutkę, jak mam wrażenie, fioletu. Biorę sobie pędzelek i lekko rozmywam sobie tutaj krawędzie. Teraz sięgam po drugi, czysty pędzelek i odcień Frozen Lake. Tu jest taki przepiękny, zgaszony, jeansowy kolor i nim chciałabym sobie porozcierać ten makijaż, w szczególności koncentrując się na załamaniu powieki i tej zewnętrznej części oka. Teraz przejdę sobie do tej bardziej wewnętrznej części oka i tutaj użyjemy sobie Blush Quartz, czyli pastelowy, ale też lekko zgaszony fiolet. Tak, żebyśmy mieli tutaj coś ciekawszego. Oczywiście możemy sobie tylko tym niebieskim całość rozblendować, ale tutaj będzie, wiecie, się coś takiego ciekawego jeszcze działo, jak będziemy mieć dwa różne kolory. Zobaczcie. Love it. I wracam znowu do pędzelka z naszym ciemnym kolorem i jeszcze sobie raz tutaj łączę oba. I jak chcecie mieć pewność, że nie ściągnęliście pigmentu, to warto jeszcze paluszkiem sobie dołożyć. Te same kolory będę nakładać sobie na dolną powiekę, ale zacznę sobie najpierw od kredki i ja sobie sięgnę po taką niebieską i lekko tutaj nałożę na linię wodną, rozetrę. To będzie taka moja baza. I oczywiście zaczynam palcem, bo tak jest najwygodniej i najszybciej. Ok, i wracamy do matów. Tutaj mam Blush Quartz, czyli fiolecik. I z drugiej strony Frozen Lake, błękit. Myślę, żeby sięgnąć sobie jeszcze po eyeliner i lekko zaznaczyć sobie kąciki. Więc tutaj w wewnętrznym robię mały dzióbek i w zewnętrznym lekką kreskę. Tuszuję rzęsy i wykańczam makijaż. Ok, guys, i co myślimy? No moim zdaniem
petardziątko. Bardzo podoba mi się rozblendowanie tego ciemnego, błyszczącego cienia właśnie tym błękitem i fioletem. To nadało takiego fajnego klimaciku, takiej fajnej temperatury w tym makijażu. Przepięknie to wygląda. Cień sam w sobie, masa drobinek, troszeczkę gdzieś tam przy rozblendowywaniu się mi osypywały, ale no wiecie, wyczyściłam, nałożyłam podkład i wszystko przepięknie się prezentuje. Zestawiłam ten makijaż z takimi zgaszonymi, brązowymi, chłodnymi ustami, żeby, wiecie, cała uwaga była skupiona na oczach. No i tak to się prezentuje, więc mimo, że mamy taką trochę, wiecie, pastelową i taką kolorową paletkę, to możemy spokojnie zrobić sobie taki nieco bardziej grunge'owy, wieczorowy makijaż w klimacie Smoky Eyes. Dzisiaj pójdziemy sobie w coś lekko graficznego, zaczynając od tego ciemnego niebieskiego cienia Midnight Sapphire. Biorę sobie skośny pędzelek i zaczynam od zrobienia takiej miękkiej kreski i delikatnie będę schodziła tym cieniem na dolną powiekę, żeby ją tak połączyć. Staram się, żeby ta górna linia kreski była taka w miarę równa, prosta, czysta, a ta dolna leciutko może mi się tutaj rozmywać. Kącik mi zaczyna łzawić, więc zostawiam to sobie, najwyżej poprawię później. I teraz przechodzę sobie do wewnętrznego kącika i będę chciała narysować sobie coś na kształt takiego jakby księżyca. To najlepiej tak anatomicznie sobie wyczuć, jak Wam po prostu układ Waszego oka pozwala. Czy to będzie większe, czy mniejsze. Ja też tak muszę sobie to wyczuć. Łączę sobie tutaj trochę z tym kącikiem wewnętrznym. I to jeszcze będę sobie troszkę poprawiać. Możemy sobie to też delikatnie doczyścić czystym albo zwilżonym pędzelkiem, na przykład w płynie micelarnym, albo korektorze, albo podkładzie, co tam nam pasuje. Easy peasy lemon squeezy. Przechodzimy sobie teraz do błysków i zaczynamy od Frozen Opal. Gdzie on jest? Tutaj jest. Takiego fioleciku. Zobaczcie. I nakładam go tutaj w tą przestrzeń, która nam się stworzyła. Pyk. I niech to będzie taka, wiecie, kontynuacja, że on tak troszeczkę nam też schodzi do dołu. Chyba muszę sobie też pożyczyć troszeczkę pędzelka, bo tutaj nie mogę dojechać. Bardzo ładny jest ten opal. W ogóle dużo jest w tej palecie błysków z fioletowym sznycikiem. Także jak lubicie fioleciki, to być może to jest dla Was. I teraz sięgam po Arctic Twilight, również fiolet, ale taki troszkę ciemniejszy. Zobaczcie. I tutaj zaczynam sobie od tej górnej części, od wewnętrznego kącika. I ten Arctic Twilight no, ma troszeczkę ciemniejszą bazę, ale błysk ma bardziej niebieski. Ten ma bardziej taki różowo-fioletowy, a ten bardziej niebieski. Też sobie przejdę do pędzelka na chwilę. Tutaj sobie dojadę. I tutaj staram się delikatnie połączyć z tym matowym cieniem, ale tak, żeby go nie zakryć całkowicie, żeby było jednak takie, wiecie, matowe tutaj fajne odcięcie. Co najwyżej tutaj, o, sobie w samym kąciku i lekko tak rozcieram na zewnątrz. I chyba jeszcze skuszę się na Crystal Frost, ten taki, który wygląda na biały, ale on też ma troszkę w sobie takiego fioletowego sznytu. I tutaj sobie nałożę pod sam łuk brwiowy. I zastanawiam się, czy nie wrzucić tutaj jakiejś kolorowej maskary, więc wykończę makijaż, podejmę decyzję i już pokazuję Wam się z wytuszowanymi rzęsami. I oto jestem, skończony makijaż. Postawiłam jednak na czarne rzęsy, bo próbowałam i czerwonych, i niebieskich i mam wrażenie, że jedne i drugie za bardzo odwracały uwagę od tej w miarę prostej, takiej graficznej, nowoczesnej formy, więc nie chciałam już dodawać dodatkowych tutaj elementów, żeby właśnie nie odciągać uwagi od tego, co powinno tutaj przyciągać uwagę najbardziej. Więc postawiłam na czarne rzęsy, uważam, że wygląda to fantastycznie. Na ustach odrobina takiej brązowej, ciemniejszej konturówki, coś błyszczącego, żeby dać takiej świeżości i nowoczesności. No i mam tutaj skórkę i wydaje mi się, że ten look prezentuje się naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Ponownie apeluję, nie bójcie się przyciemniać wewnętrznego kącika. To wcale nie jest takie straszne i takie złe. Dla mnie to jest spokojnie taki makijaż na wyjście. Czuję się w nim po prostu 10 na 10. Jest przepiękny i bardzo podobają mi się te błyski. Jeden i drugi w zasadzie, bo ten jest taki trochę cieplejszy, bardziej różowy, ale no niemalże praktycznie zero bazy kolorystycznej albo jakaś minimalistyczna, a tutaj taki piękny duochrom fioletowo-niebieski.
Piękny to jest, przepiękny cień. Dzisiaj spróbujemy zrobić sobie coś w miarę neutralnego, ale z minuteczką koloru. A jest dzisiaj -17, słuchajcie. Normalnie czasy szkoły podstawowej mi się przypominają, jak czasami były takie zimy, że odwoływano lekcje. Zaczynamy od cienia Cocoa Dust. To jest taka przybrązowiona szarość, powiedziałabym. I nakładam ją w zewnętrznym kąciku. Przenoszę powyżej załamania i będę też delikatnie wyciągać na zewnątrz taki subtelnie wyciągnięty kształt, więc już sobie tak mniej więcej tutaj, wiecie, formuję. I ten sam kolorek przenoszę sobie tutaj. Teraz sięgam po mniejszy, kulkowy pędzelek i odcień Winter Night, czyli bardzo podobny, ale trochę ciemniejszy. Tak mi się przynajmniej wydaje. I chyba troszkę bardziej po tej brązowej stronie. I tym kolorem przyciemniam sobie jeszcze to, co stworzyłam. Czyszczę sobie ten pędzelek delikatnie w ręczniczek i będę będę sięgała po odcień Golden Icicle, taki delikatny, pastelowy, żółty, ten jaśniejszy z paletki, czyli ten. I tutaj będę jeszcze sobie delikatnie rozcierać te moje szarości. Chciałam powiedzieć, że ten żółty tak subtelnie dociepli nam makijaż, aczkolwiek sam ten żółty, on jest chłodny. Ten drugi jest cieplejszy, taki słoneczny, a ten jest raczej, powiedziałabym, taki kanarkowy. Wezmę sobie kredkę. Właśnie zastanawiałam się, czy wziąć czarną, czy wziąć brązową, czy wziąć szarą. I mam taką z Glam Shopu, która nazywa się Szara Kawa. I ona jest właśnie brązowa, ale taka trochę chłodniejsza. I ją nakładam tutaj wzdłuż dolnej linii rzęs i delikatnie sobie rozcieram, ale tak nie, żeby nie za szeroko po prostu mi się ta kredka rozłożyła. I leciutko zagruntuję sobie to cieniem Cocoa Dust, czyli tym jaśniejszym szarym. Bardzo fajnie wymyślili te neutralne odcienie, bo mega fajnie pasują do tej kolorystyki. Tutaj jakby był brąz taki zwykły, on tak nie do końca by pasował, a jednak te takie szarościo brązy fantastycznie się tutaj komponują. Wezmę sobie jeszcze troszkę tej szarej kawy tutaj przy linii rzęs na górze i lekko go rozcieram. Jakoś tak potrzebuję głębi, tu jest taka większa głębia niż u góry i tego mi chyba brakowało właśnie. Ale wiecie co, teraz ta żółć mi nie do końca pasuje. Spróbuję sobie użyć tego pomarańczowego, żeby troszkę... chyba będzie lepiej. Bo jakoś tak ta szarość z tym żółtym, no taki trochę kolor siniaka się zrobił, a ja chciałam, żeby było jednak bardziej neutralnie, tak niby brązowo, nie? Że udajemy, że to jest neutralny brązowy makijaż trochę. Tak, jest lepiej. Ta pomarańczka też jest super, jest taka leciutko pastelowa. Jest też bardzo urocza. I delikatnie na dolnej powiece. I użyję sobie też trochę tego właśnie koloru Amber Flame. Tutaj jakbym chciała pociągnąć dalej to cieniowanie wzdłuż linii rzęs. Leciutko zwilżyłam sobie pędzelek płynem Duraline. I tutaj niech się ładnie to połączy. Ok, teraz sięgamy po Emerald Mist, przepiękny multichromek i nakładam go tutaj na środek powieki. W zasadzie to tak na całą, może tak ciutkę, tylko kącik sobie zostawię jaśniejszy. Teraz z tym pomarańczkiem. No spójrzcie na to. Coś pięknego. Może w tym świetle aż tak dobrze nie widać, ale przepiękny jest ten multichrom i nie ma ciemnej bazy. Nie jest on bardzo ciemny, więc spokojnie do codziennych użytkowych makijaży też się nada. Jakiś brązik w cieniowaniu i takie coś i piękny make-up. No dobra, tuszuję rzęsy i wykańczam make-up. Okej, who slay? I slay. Pod wpływem emocji i chwili zdecydowałam się jednak zrobić normalne brwi, tak też, żeby Wam pokazać taki użytkowy potencjał tego makijażu, bo wiem, że to cieniowanie jest troszeczkę inne, ta dolna powieka jest taka dosyć wąska, tutaj mamy coś takiego fiku-miku, no i chciałam Wam pokazać, jak on wygląda w takiej, wiecie, no możliwie jak najbardziej użytkowej wersji, więc mam normalne brwi, normalne pomalowane, do tego pomadka włoska szminka z
Glam Shopu, taki wiecie, nudziak, troszeczkę chłodniejszy, neutralny. No i tak się prezentuje skończony make-up. Tutaj sobie tak wiecie, jeszcze delikatnie podczyściłam, jak wykończałam makijaż, żeby było widać bardziej takie wyciągnięcie, takie delikatne kocie oko nam się zrobiło z tego. No i moim zdaniem wygląda to fantastycznie. Przepiękny jest ten multichrom, jest bardzo taki mięciutki pod paluszkiem, no i ma przepiękny odcień, taki totalnie użytkowy do codziennych makijaży i tych bardziej wyjściowych i mniej wyjściowych. Po prostu petarda. Wiem, że będę po niego sięgała na pewno bardzo często. Dziś robimy bardzo prosty i szybki makijaż z użyciem tego pięknego koralowego odcienia, czyli Peach Glow. To był jeden z pierwszych makijaży, który przyszedł mi do głowy, gdy zobaczyłam tą paletę. Od razu zwróciłam uwagę na ten właśnie taki koralowo-brzoskwiniowy odcień. Bardzo unikatowy, bardzo piękny i stwierdziłam, że taki makijaż z głównym akcentem jako ten kolor na całej powiece to będzie coś pięknego. Zatem zaczynamy cieniem Peach Glow. Ja sobie wszystko przyspieszę, nakładając go na początku palcem. Ależ on jest piękny, taki wręcz neonowy. I teraz pędzelkiem nakładam i rozcieram sobie powyżej załamania powieki. Tutaj powierzchnię pod brwią mam delikatnie zagruntowaną beżowym cieniem, żeby też łatwiej mi się rozcierało. To będzie bardzo prosty look. Teraz sięgam sobie po taki większy fluffy brush i odcień Sunset Eyes. Ten taki cieplejszy żółty, taki troszkę żywszy. Odrobinka i jeszcze subtelnie sobie rozcieram tutaj powyżej załamania. Tu w zależności, czy wolelibyście delikatnie sobie ochłodzić ten makijaż, czy ocieplić, możecie właśnie sobie użyć albo tej żółci, albo tej, która jest taka chłodniejsza, bardziej pastelowa. Ok, i nakładam ten sam kolor na dolną powiekę. Mam nadzieję, że kącik nie zacznie mi łzawić. Na razie te kąciki sobie tak zostawię i wykończę je na koniec, żeby mieć pewność, że mi nie zaczną płakać, bo po prostu nagrywam ostatnio 2 makijaże jednego dnia, no i tak to się kończy, że po prostu ten kącik jest bardzo uwrażliwiony. Zobaczcie, puszystym pędzelkiem bardzo ładnie się nakłada, jest intensywny kolor, jak dla mnie petardziątko. I ponownie trochę żółtego do lekkiego roztarcia. To sobie jeszcze dorozcieram, jak już nałożę sobie podkład i korektor, ale tak wstępnie już Wam pokazuję. I tutaj dorzucimy sobie oczywiście troszeczkę błysku i ja wybrałam sobie odcień Prism Shine. Bardzo ładny kolor, też wydaje mi się, że fajnie by wyglądał solo na całej powiece. Zobaczcie, że on ma taką lekko żółtą bazę i błysk zielono-niebieski, coś takiego, więc spróbujmy sobie nałożyć na środek powieki tak na sucho. On jest taki trochę masełkowy w konsystencji, więc lepiej by było go nałożyć albo na jakby suchą powiekę, albo na jakąś bazę, ale zobaczymy najpierw tak. O, już na samego siebie już lepiej się przykleja. Ładne to. I troszkę sobie pędzelkiem tutaj dopracowuję boczki, żeby wszystko ładnie połączyć. Sprzątam sobie drobinki, kilka mi się tutaj osypało. No i nie planowałam, ale pomyślałam o takiej brązowej kreseczce tutaj. No aż się prosi. Taka raczej delikatna, wąska. Czy ja dożyję kiedyś takiego momentu, że zrobię 2 symetryczne kreski bez poprawek? Jak się robi takie grube, to jest łatwiej, a jak takie cienkie próbuję zrobić, to jest masakra. Szczególnie takie bardziej poziome, jak ostatnio mam fazę. No dobra, w miarę są te kreski i ja widzę tutaj brązowe rzęsy, ale nie mam brązowej maskary, więc troszeczkę zmiękczę sobie czerń, łącząc ją z czerwoną maskarą. Także taki jest plan, jako baza czerwona maskara i na to wlatuje czarna. Okej, simple but cute. Bardzo mi się podoba ten look. Wiecie, że to jest taki troszeczkę w moim klimacie ostatnio. Mam fazę na takie dosyć proste makijaże. No i tutaj ten kolor robi wrażenie, bo on jest taki, wiecie, intensywny, soczysty, widoczny, przepięknie się prezentuje. Sparowałam go jeszcze tutaj z piegami, też z różem nałożonym tak troszeczkę tutaj, ale dodałam do tego chłodny błyszczyk, to jest ten z Hintora numer 094, żeby stworzyć taki fajny kontrast między tym mega ciepłym oczkiem a chłodnymi ustami. Także do tego troszkę messy fryzurka i mamy gotowy look. Powiem Wam, że bardzo mi się podoba. Jest moim zdaniem mega użytkowy,
ale no ten kolorek ma coś w sobie. Dzisiaj idziemy w fiolety. Do tego zacznę sobie odcieniem ametyst. Przepiękny fiolet, który nakładam w zewnętrznym kąciku i rozcieram sobie swobodnie. Piękny odcień, co? Przepiękny. I ten sam kolor będę kładła w wewnętrznym kąciku. Używam pędzelka Glam Shop O131 i muszę pieska wpuścić na krzesełko. On jest spoczko, bo ma taki skośny przekrój i można, wiecie, tą taką dużą powierzchnią sobie blendować, dużą przestrzeń, a takim właśnie na przykład czubeczkiem tutaj sobie wejść w wewnętrzny kącik, ale bardzo ładnie się nakłada ten cień, bo zobaczcie, to jest dosyć puszysty pędzelek, a bardzo ładnie tutaj pigment się aplikuje i buduje coś pięknego. Delikatnie rozetrę sobie te krawędzie odcieniem Blush Quartz, czyli pastelowym fiolecikiem, tak żeby tutaj ładnie przeblendować jeszcze te przestrzenie. Ja powiem wam, że już fajnie to wygląda. Znowu zostawiam dolną powiekę na koniec, bo boję się o łzawiące kąciki. Mam w ogóle nałożoną mam alterrę pod oczy tutaj, tą pomadkę do ust. Ona tak fajnie łagodzi, a byłam rano na spacerku i jest tak mroźno, więc już czułam, że tak mi wiecie, już tam te oczy mi troszkę łzawią. Pomyślałam, aby jeszcze delikatnie pogłębić sobie ten zewnętrzny kącik tym niebieskim Midnight Sapphire. Czy on jest wystarczająco ciemny, żeby troszkę to jeszcze pogłębić? Jest! Bardzo spoczko. Te dwa kolory ze sobą to jest po prostu w ogóle idealne kombo. Wow, ale się zrobiło taki elektryczny ten kolor się zrobił. Piękny. Dobra, i teraz słuchajcie, wjeżdżamy z cieniem Glacial Mist, czyli pięknym miętowym kolorkiem. Fiolet z miętą. To jest piękne, piękne połączenie. I nakładam na środek powieki. To jest tak piękne połączenie. I love it. Po prostu wklepuję sobie palcem, żeby mieć też mocniejszą pigmentację i delikatnie pędzelkiem tylko omiatam brzegi, żeby leciutko wblendować w nasze cienie, ale żeby nie stracił, wiecie, tej intensywności. Guys, I love it! Pod sam łuk brwiowy chciałabym jeszcze nałożyć Snow Veil, czyli klasyczną biel. Jak widzicie, zrobiłam sobie dzisiaj takie trochę węższe brwi, żeby mieć troszkę więcej przestrzeni tutaj do pracy. No cóż, piękne to jest być. Piękne to jest być. Trochę sobie odklepię tej altery. Mam nadzieję, że tutaj sobie nie zważę makijażu. Jakbym zważyła, to nie zważajcie na to, dobra? Po prostu walczę z kącikami. I przechodzę sobie do ametystu, czyli tego ciemniejszego fioletu. I biorę sobie Blush Quartz, jaśniejszy fiolet. I rozcieram dolną powiekę. I jeszcze troszeczkę tego niebieskiego, minimalnie, czyli Midnight Sapphire, w kąciki. Tyk, pyk, myk. Co wy na to? No i tak się nie ukrywam, zastanawiam, czy ja chcę tutaj dawać jakiś błysk. W zamyśle było wszystko matowe, ale wiem, że błyszczące też by było ładne. Wiecie, o co chodzi, nie? Mam tutaj jeszcze sporo niewykorzystanych błysków. Ale ja się... Może na dolną powiekę troszkę tutaj na przykład. Bo tutaj jakoś tak boję się, że straci ten taki piękny welwetowy efekt. Ale na dolną powiekę możemy spróbować. Teraz pytanie, czy miętka, żeby było odniesienie do górnej powieki, czy ten błysk jest bardziej zielony niż miętowy, czy może właśnie po prostu fiolecik jakiś. Więc tak, Frozen Opal używaliśmy, ten Arctic Twilight też używaliśmy, może ten, chociaż ten jest taki chłodniejszy. Może Crystal Frost, bo on też ma taką różową nutkę. Może Crystal Frost właśnie. Czyli ten, który wygląda na biały. Zobaczcie, on ma taką leciutko fioletową, różową perełkę w sobie. Cuteness. Cuteness. I to wszystko. Tuszuję rzęsy i wykańczam makijaż. Na kolanka. No dobrze, dobrze. To przywitaj się z widzami. Przywitaj się tutaj z widzami. Dzień dobry. Przytulasek troszkę pospał i teraz musisz zwrócić na siebie uwagę, tak, mysia pysia? Tak, bąbetlu? Jak Ci się podoba ta paletka? Ładna paletka? Midnight Sapphire jej się spodobał, ten. Ten kolorek mówi, że jest wyśmienity. Ten w szczególności zwrócił uwagę Naśka. Guys.
To jest przepiękne. To jest po prostu przepiękne. Pociągnęłam sobie ten błysk tutaj troszeczkę jeszcze niżej, żeby mieć takie, wiecie, mokre, błyszczące łezki i nałożyłam odrobinę cienia na środek ust. Widzicie ten błysk? To jest tylko konturówka i cień ametyst, tak? Nie, Arctic Twilight, czyli ten najciemniejszy fioletowy błysk. Zobaczcie, jak to wygląda. Zobaczcie. Czy my potrzebujemy jakichś zjawiskowych, nie wiadomo, jakich błyszczyków i szminek? Mamy cienie. Na co nam kolejne szminki i błyszczyki? Dodałam jeszcze trochę takiego niebieskawego rozświetlacza, no i wydaje mi się, że ten make-up ma, no, przepiękny vibe. Ten fiolet jest taki piękny, głęboki, chłodny, więc wygląda bardzo tak nowocześnie i elegancko w połączeniu z tą miętą, jak mrugnę. I love it. No i troszeczkę tego błysku tu. No mi się bardzo podoba. Dzisiaj będziemy koncentrować się głównie na błyskach, ale chciałabym je troszeczkę tak, wiecie, poroznosić bardziej obszernie, więc przygotowałam już sobie skórę. Mam krem BB i korektor i przechodzimy do cieni. Chciałabym na początek bardzo delikatnie wykonturować sobie oko cieniem Cocoa Dust. I tutaj nałożę sobie w zewnętrznym kąciku, lekko wejdę w załamanie i trochę na dolną powiekę, tak tylko żeby po prostu oko nabrało minimalnie kształtu. O, zobaczcie, dosłownie tylko coś takiego. I jeszcze minimalnie podkreślę sobie tą przestrzeń tutaj od nosa do brwi. Też tym samym cieniem. Wiem, że mówiłam, że będą same błyski, ale chciałabym też zacząć sobie od tej matowej mięty, na którą nałożymy sobie ten miętowy błysk. Czyli najpierw Glacial Mist matowy, a potem Mint Frost. I Glacial Mist nałożę sobie w wewnętrznym kąciku i troszkę tutaj na zewnątrz ku dołowi, tak żeby mieć efekt takiego miętowego rozświetlacza, powiedzmy. I z matów jeszcze odrobinę Blush Quartz. Te same cienie, co były wczoraj praktycznie. I Blush Quartz nałożę sobie tutaj, tak jakbym chciała rozetrzeć sobie ten brązik w stronę środka twarzy, minimalnie. Te maty są tylko po to, żeby jakby podkreślić i zróżnicować kolorystykę błysków. To jeszcze minimalnie możemy sobie tutaj tylko dorozetrzeć tą szarość. Dobra, kolorki są prześliczne razem. W jakiejkolwiek innej modyfikacji można spokojnie używać. Teraz uwaga, biorę sobie bazę pod błyski. Dzisiaj sobie spróbujemy na takiej bazie typowo pod błyski. Zobaczymy, jak to się będzie nam kleiło i zachowywało. Zaczynam w takim razie od Mint Frost, który nakładam, tak jak mówiłam, tutaj w wewnętrznym kąciku. No, piękny. Ale ta miętka pod spodem troszkę dodała więcej, no właśnie więcej mięty, bo tak to on jest taki toperkowy, że praktycznie nie ma bazy kolorystycznej, co też oczywiście jest plusem, ale akurat w tej koncepcji, powiedzmy, przy tym pomyśle, jakoś tak może by mi czegoś brakowało, trochę więcej kolorku. Bo tak jak tutaj się odwrócę, to widzimy taką lekką miętkę, tutaj zaczyna się błyszczeć. To był bezdźwięczny pisk. Teraz sięgam po Moonlight, kolejny fiolecik i Moonlight nakładam tutaj, tu gdzie rozcierałam sobie te fiolety. Chyba jeszcze przeniosę tutaj, tak bardziej przy samym nosku. Kocham takie makijaże, po prostu bierzecie jeden palec, nakładacie jeden błysk, drugim palcem drugi błysk i praktycznie makijaż jest gotowy, co nie? Teraz biorę Ice Shard, taki srebrzysty i pod samłok brwiowy tutaj. Skubany ma moc. On jest mocny. Szkubaniec. I może trochę teraz on mi się tutaj poblenduje w Moonlight, czyli ten. Cyk. I love it, I love it. Może jeszcze jakiś tutaj bym wprowadziła kolorek, aż się prosi. To tak, wybiorę któryś z kolorów, których jeszcze nie używałam. Tu mam tak. Moonstone Gleam, ten jest piękny. Starfall Snow, już taki ciemniejszy. No i chyba tylko ten został jeszcze. Aurora Shadow, bardzo ładny. No i tak wydaje mi się, że ten tutaj będzie ślicznie pasował i może troszeczkę tego bardziej w zewnętrznym kąciku. Czyli biorę Moonstone Gleam na środek powieki. Ładnie się z tą miętką tutaj łączy. I ten Aurora Shadow, który jest troszkę takim srebrzysto-zielonym.
No zobaczcie na to, no po prostu taka pastelowa aurora nam się tutaj zrobiła. Minimalnie wzmocnię sobie jeszcze ten matowy szary. Wziąłam sobie taki pędzelek, zobaczcie, spłaszczony, żeby lepiej dojechać w różne tutaj przestrzenie. Troszkę sobie tylko wzmacniam. I tutaj zewnętrzny kącik. Lekko wyciągam. Pięknie to wygląda. Ogólnie takie błyszczące makijaże to nawet nie potrzebują żadnych matów. Możemy nałożyć kilka różnych błysków w różnych kolorach, w różnych miejscach na twarzy i też będzie petarda. Ale fajnie jest sobie też czasami taki makijaż czymś wzmocnić. Albo właśnie robiąc bazę z matu, która nada nam kolor albo kształt w makijażu, albo dodać sobie na przykład ciemniejszą linię wodną, jakąś tam czarną, czy zrobić kreskę, wtedy wiecie, ma trochę więcej definicji ten make-up. I tutaj sobie po prostu wzmacniamy takim matem. Tuszuję sobie rzęsy i przykleję kilka kępek. I użyję sobie oczywiście tych moich ulubionych ostatnio z Wushira, czyli Manga Lash i to są takie, wiecie, takie strzeliste kępeczki. Tutaj tak środkowo, zewnętrznie przykleiłam sobie 2 dwunastki, tutaj 1 dziesiątkę i już przyklejam 2 dziesiątkę na zewnątrz. Także 4 kępeczki. No i mamy skończony makijaż. Jest po prostu cukiereczek. Przepiękny. Dla mnie to jest jakby ta okładka w formie makijażu. Taka pastelowa, zimowa wróżka. I love it. Coś pięknego. No te błyski, powiem wam, petarda. Po prostu są przepiękne. Pięknie się przez siebie przechodzą. Dlatego sparowałam je z takimi też delikatnymi ustami. Tutaj mam konturówkę z Mio, pomadkę ślubną z Glam Shopu i dochłodziłam to jeszcze tym błyszczykiem z Hintora 00. Ogólnie spis wszystkich kosmetyków macie na dole w opisie, także możecie sobie zerknąć, co, gdzie, czego używałam. No to więc, moi drodzy, przejdźmy do podsumowania tej palety. Moi drodzy, cóż ja mogę rzec na temat tej palety? Petarda. Po prostu petarda. Świetnie mi się nią pracowało. Piękne makijaże nam z tego powstały. Ta kolorystyka jest naprawdę bardzo różnorodna, ale też no, da się zrobić dużo makijaży takich mega harmonijnych, ale też kontrastowych, ciemniejszych, jaśniejszych, pastelowych, delikatnych, wróżkowych, jak i bardziej grunge'owych. Także jakby marzenie każdej kreatywnej duszy. Jeśli chodzi o maty, bardzo przyjemnie się nimi pracowało. One są takie leciutko masełkowe pod palcem, więc fajnie się budują, fajnie się aplikują, rozcierają. Nie miałam z nimi najmniejszego problemu, żeby tam mi jakieś, nie wiem, plamy zostawiały czy coś. Nawet słuchajcie, ja w 3 czy nawet 4 makijażach miałam pod okiem nałożoną Alterrę, pomadkę ochronną do ust, żeby mi nie łzawiły kąciki. I to się wszystko ładnie tutaj trzymało, nawet na tej Alterrze. W niektórych tych makijażach chodziłam cały dzień i ładnie się to wszystko utrzymywało, bez zbierania się, bez, nie wiem, osypywania, rozmazywania, bez tracenia pigmentu w ciągu dnia. Błyski są przepiękne, więc matami pracowało się super, mają fajną pigmentację, fajnie się je buduje, ładnie rozciera, a błyski też są przepiękne. Większość z nich jest pod palcem taka gładziutka, śliska. Ja lubię takie błyski. Niektóre są troszeczkę bardziej takie płateczkowe, ale też bardzo fajnie się nimi pracuje. Wiele z nich ma, wiecie, taką jakby taflę błyszczącą plus jakieś takie drobineczki, mikro drobineczki. Na przykład to sreberko, na przykład ten, który tam jeszcze miał drobineczki. Ten ma drobineczki. Chyba ten, dobra, już nie pamiętam, ale przepiękne są te cienie. Fantastyczny ten multichrom, który jest bardzo, bardzo użytkowy. Na co dzień do nawet najzwyczajniejszych brązowych makijaży. Coś pięknego. I tutaj się wydaje, że może tych ciemnych błysków jest całkiem sporo, ale one wcale nie wypadają ciemno na powiece. Nie twierdzę, że jest to plus czy minus, bo to zależy po prostu kto co lubi, jak się lubi malować, ale wiem, że jednak większość z nas wybiera te jaśniejsze błyski i częściej korzystamy z tych jaśniejszych. Mi się wydaje, że jednak też są bardziej uniwersalne. I tak naprawdę takim ciemnym błyskiem no to jest ten, który robiliśmy takie, wiecie, takie przydymione oczko trochę z użyciem tego cienia, a pozostałe są albo jaśniutkie, albo toperkowe, albo mają taką lekko ciemniejszą bazę, ale to nie jest ciemny kolor. Na przykład nie użyliśmy chyba w całej tej palecie chyba tylko tego Starfall Snow.
który zobaczcie jak się go rozetrze. Zobaczcie, to nie jest ciemny cień. To jest taki cień one and done. Na całą powiekę mamy leciusieńko przyciemniony, błyszczący i wszystko się zgadza. A reszta jest jaśniutka, bardzo często toperowa. Przepiękne są te błyski. Bardzo dużo z nich ma taki shift fioletowy, więc na pewno dla zwolenników fioletu to będzie gratka. Mega mi się podoba to, że mamy tutaj i takie właśnie cieplejsze kolorki, jakieś takie żółcie pomarańcze i chłodne, takie przybrudzone niebieskości, fioleciki. No, piękna jest ta paletka i naprawdę bardzo fajnie mi się pracowało. To jest moja pierwsza, że tak powiem, styczność z marką Oden's Eye. Wiem, że gdzieś tam ja się spotkałam z różnymi opiniami na temat Oden's Eye, że potrafią te błyski być suche i na przykład, że jest nierówna jakby jakość tych cieni, że raz wychodzi paleta świetna, raz wychodzi gorsza i ja nie mam porównania. W każdym razie tą mogę z czystym sercem polecić, bo bardzo fajnie się nią pracowało i myślę, że każda zwolenniczka makijażu powinna być z tej palety zadowolona. Jeśli lubicie niszowe marki na tym kanale, jeżeli lubicie tydzień makijażu, to zostawcie mi kciuka do góry, to jest dla mnie ogromne wsparcie, ogromna pomoc w tym, żebym mogła dla Was tego typu odcinki nagrywać, bo są one no bardzo czaso- i pracochłonne, więc mam nadzieję, że Wam się spodobały. Dajcie mi koniecznie znać, co myślicie o tej paletce. Może ktoś z Was już ją ma, jak Wam się podoba ta kolorystyka, ta okładka i to wszystko. No i dajcie znać, który z tych makijaży jest Waszym faworytem. Może któryś odtworzycie. Jeżeli tak, to możecie oznaczać mnie na moim Instagramie. Bardzo chętnie i z ogromną przyjemnością oglądam Wasze makijaże. I ja już się tak naprawdę szykuję do kolejnego tygodnia makijażu. Tu Wam zrobię taki mały spoiler. Maluteńki spoiler. I idzie do mnie jeszcze jedna paleta. Także mam co robić, słuchajcie. Mam roboty potąd. Także widzimy się w następnych odcinkach i się zawiesiłam. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, pa pa.